jak w kółko się złączymy, prędzej przeca wywalczymy dla nas lepszy los. Zbierałem kiedyś materiały do filmu dokumentalnego poświęconego walkom społecznym na Górnym Śląsku. Rozmawiałem z panią dyrektor z pewnego muzeum, czy mają jakieś materiały poświęcone historii strajku w tym mieście. Ona mi odparła, że tych dokumentów z czasów Solidarności nie ma. No zapytałem, ale mi nie chodzi o czasy Solidarności, tylko te wcześniejsze. No i tu zapadła cisza. Niestety okazuje się, że pamięć o protestach robotniczych, czy przede wszystkim górniczych w naszym regionie, tak samo jak o samoorganizacji górników czy robotników wobec pracodawców, samoorganizacji przejawiającej się w organizacji domów robotniczych, rad zakładowych, wszystko zostało wyparte z naszej pamięci historycznej. Dlatego ten właśnie krótki film nazwałem Niepamięć górnicza. Jakie są przyczyny wyparcia z naszej pamięci historii tych górniczych protestów, czy tej samoorganizacji świata górniczego? Myślę, że przynajmniej kilka jest przyczyn tego wszystkiego. Po pierwsze, patrząc na historię Śląska, skupiamy się w okresie międzywojennym wyłącznie na historii Śląska polskiego. Zapominamy o ówczesnym Śląsku niemieckim czy czechosłowackim. Z kolei w okresie przed I wojną światową skupiamy się na Górnym Śląsku niemieckim, zapominając o drugiej części Zagłębia Górniczego, która się znajdowała na Śląsku austriackim. Druga rzecz. Patrząc na historię protestów górniczych, skupiamy się, czy patrzymy na nie przez pryzmat konfliktów narodowych, czy ruchu narodowego. Wszystkie konflikty niezwiązane z kwestią narodową jakoś umykają z naszej pamięci. Czasami są to konflikty, które idą wbrew nawet sentymentom narodowym, które łączą kilka narodowości. I wtedy one są wymazywane niestety z dziejów. Tak było w czasach w Polsce międzywojennej zresztą. Tak było w okresie PRL-u, gdzie do tej wizji polskocentrycznej doszła jeszcze wizja oczywiście nacechowana ideologicznym skrzywieniem, ale tak samo jest obecnie. No i trzecia rzecz. Konflikty społeczne w kopalniach, strajki były bardzo zlokalizowane. O co chodzi? Chodzi o to, że były zamknięte w murach kopalń. Były zamknięte w murach zakładów. W związku z tym odbywało się mało demonstracji. Tak naprawdę tym żyła sama kopalnia plus rodziny górników, które przychodziły z pomocą pod te kopalnie. Ale to nie były jakieś takie wydarzenia, które nagle uderzały w centra miast. W centra miast, gdzie są media, gdzie jest klimat wielkomiejski. I stąd też ta pamięć została jakoś tak wyparta, znikła. Oczywiście można znaleźć wiele innych wytłumaczeń na to zjawisko, natomiast myślę, że te trzy są podstawowe. Punkt wyjścia jest jednak podstawowy. Przemiany, jakie dokonywały się na Górnym Śląsku od drugiej połowy XIX wieku, związane z wzrastającą falą industrializacji, z rozwojem górnictwa, sprawiły, że ten region, ciągnący się od Karwiny, Ostrawy, po Rybnik, Gliwice, a także sięgający na stronę ówczesną rosyjską, czyli aż poza Zagłębie Dąbrowskie, stał się największym regionem górniczym w tej części Europy. Co za tym idzie, stał się też największym skupiskiem górników w tej części Europy i to zjawisko, ten fakt praktycznie jest aktualny aż do połowy XX wieku. I dziwne byłoby, gdyby się okazało, że procesy społeczne dokonujące się w takim regionie przemysłowym były inne niż w innych regionach. Jakby była jakaś śląska specyfika, że tylko ten Śląsk pozostał konserwatywny, że tylko ci Ślązacy byli, jak to powiedział Kazimierz Kuc, dupowaci i nie potrafili walczyć o swoje. Historia walk górników tutaj,
historia ich życia wskazuje, że zachodziły podobne procesy jak w innych zagłębiach przemysłowych. Czy to chodzi o modernizację tego społeczeństwa, o jego unowocześnienie przy powolnym wychodzeniu ze środowiska wiejskiego. Czy to chodzi o stopniową laicyzację, która może najsłabsza była w tej części późniejszej polskiego Śląska. Czy to chodzi o ich zaangażowanie w organizacje robotnicze, czy udział w samych walkach w obronie swych praw, czy to socjalnych, czy demokratycznych. Mówiłem o niepamięci. Ale są jednak takie miejsca, które mogłyby się przysłużyć do stworzenia takiego szlaku pamięci tego świata kontrwładzy, protestów, kontspołeczeństwa górniczego na Górnym Śląsku. Na pewno powinno się na tej trasie znaleźć dawna kopalnia Królów w Królewskiej Hucie, gdzie w 1871 roku doszło do żywiołowego, największego w ówczesnych Prusach protestu górników. Na pewno powinna się znaleźć kopalnia Dębieńsko, gdzie w listopadzie 1918 roku w związku z rewolucją niemiecką doszło do wielkiego strajku górników stłumionego przez wojsko. Jakaś tablica pamiątkowa mogłaby się znaleźć na gmachu dawnej inspekcji górniczej w centrum Królewskiej Huty, gdzie 3 stycznia 1919 roku żołnierze ostrzelali demonstracje m.in. górników z Królewskiej Huty, zabijając 19 osób. To była największa masakra robotników na Górnym Śląsku, która dotychczas nie została upamiętniona. Na pewno na tej liście powinna się znaleźć kopalnia Gisza, czyli późniejsza kopalnia Wieczorek, wsławiona choćby słynnym strajkiem z lat 30., na którym oparł swój film Kazimierz Kus. Był to największy strajk podziemny w historii Polski. Ale jak z drugiej strony upamiętnić na przykład największą demonstrację w Katowicach w 23 roku w październiku, prowadzoną przez Komitet 21. Kiedy kilkudziesięciotysięczna demonstracja, między innymi przede wszystkim właściwie górników, otoczyła urząd wojewódzki, który się wówczas mieścił w innym miejscu niż obecnie. Jak upamiętnić miejsca działalności rad zakładowych, rad robotniczych? Tu mamy oczywiście większy problem. Pewną też taką wskazówką mogłoby być jednak upamiętnienie choćby domów robotniczych, które kiedyś były fenomenem na skalę właściwie całego terenu polskojęzycznego. Takich domów robotniczych ze składek górniczych, które powstały, było około 20 w samej austriackiej części Górnego Śląska. Takie domy robotnicze powstawały też na niemieckiej stronie Śląska, choćby w Katowicach. Więc to są te takie miejsca, gdzie mogłaby się skupić ta odzyskana pamięć o górniczych protestach. Mówienie o świecie górników, skupianie się tylko na ciężkiej pracy, na folklorze, na rodzinie, jakoś wyjaławia tą całą historię. Wyjaławia to, że ci górnicy potrafili walczyć o swoje, potrafili się organizować i tą część historii, tą część naszej pamięci regionu warto przywrócić. U tych panów z wielkich stanów pieniędzy jest dość, a na biednym tym górniku, robotniku, suchotniku, jeny skór.